Chociaż było już daleko po zachodzie słońca, a do wschodu słońca pozostało jeszcze kilka godzin, to powietrze było gorące, suche i wieczorna bryza z nad oceanu już ustała. Jakby nie było już dla kogo wiać. Ale w tej części świata nie było, rzadko kiedy można było narzekać na zimno. Carnarvon to miasteczko położone dosłownie w samym środku niczego. U ujścia jednej z największych australijskich rzek Gascoyne do Oceanu Indyjskiego w północno-zachodniej Australii. Jakieś 900 km na północ od Perth, która jest stolicą całego stanu Australia Zachodnia. Ta niespełna 5-tysięczna miejscowość to autentyczny koniec świata. W Polsce nie ma chyba miejsca, które byłoby tak osamotnione i tak daleko od innych ośrodków cywilizacji jak Carnarvon. Najbardziej zapomniana osada gdzieś na Podlasiu, w Lubuskiem czy w Bieszczadach jest naprawdę w centrum świata w porównaniu z tym zapomnianym przez Boga i ludzi miejscu, z Carnarvon. Nawet nazwa jest trudna i do wymówienia, i do zapamiętania. Dookoła Carnarvon, co jest ładna nazwa w sumie, choć jak to woli, jest tylko spalona i czerwona ziemia i burz rozlany po płaskich terenach ciągnących się aż po horyzont. Dość depresyjne miejsce. Świetne miejsce dla samotników, dla eremitów i dla ludzi, którzy chcą już na zawsze, a może tylko na jakiś czas, zapomnieć, że gdzieś tam jest wielki świat. Jest to miejsce tak puste i tak odległe od innych źródeł światła, i od innych źródeł fal radiowych również, że w latach 60. NASA założyła tam bazę łączności, która używana była przez programy Gemini i później przez Apollo. Ta baza NASA została zamknięta w latach 70., ale do dzisiaj w Carnarvon jest baza łączności satelitarnej, która jest używana m.in. przez Europejską Agencję Kosmiczną, Japońską Agencję Kosmiczną, Indyjską Agencję Kosmiczną. Bardzo wiele różnych agencji chce używać tego miejsca, bo jest tak odległe od źródeł światła i od źródeł fal radiowych, a jednocześnie jest tam cywilizacja. Jest prąd, przynajmniej jakieś zaczątki cywilizacji. No ale dzisiaj nie o satelitach. 3 miesiące temu, 3 listopada 2021 roku, nad ranem, nieoznakowany samochód Policji Stanowej stanu Zachodnia Australia zatrzymał się jakieś kilkadziesiąt metrów od jednego z domów w Carnarvon. W środku znajdowało się 5 oficerów Policji Stanowej. Włączyli kamery, jakie każdy z nich miał na ramieniu. Plan był prosty. Mieli włamać się do domu i przeszukać go. W środku podejrzewali, że jest coś bardzo cennego. Wiedzieli, że właściciela domu nie ma aktualnie na posesji. Policja, a jednak musiała się włamać. Nie było czasu na pukanie, liczył się element zaskoczenia. Nie byli pewni, czy trop, którym podążali od kilku dni, jest właściwy. Wielu z nich było po już kilku dniach w pracy, a niektórzy po tygodniach w pracy. Nie widzieli domu od dawna. Jeżeli trop, którym podążali, nie był prawdziwy, to na pewno czekają ich ciężkie dni po tej akcji. Chociaż cała akcja została zaaprobowana przez ich zwierzchników. Ale jeżeli kilkudziesięciu analityków, którzy pracują od kilkunastu dni w Perth, dzień i noc, ma rację, jeżeli okaże się, że rzeczywiście tam jest to, czego szukają, to siłowe wejście do tego domu w tej zapomnianej mieścinie wybaczą im i ich zwierzchnicy, i opinia publiczna. Opinia publiczna na pewno. Stare drewniane drzwi parterowego domu ustąpiły łatwiej niż się spodziewali. Wpadli do korytarza i wkrótce w jednym z pokoi, w którym świeciło się światło pomimo tak późnej pory, zobaczyli 4-letnią dziewczynkę siedzącą na podłodze i bawiącą się zabawkami. Mamy ją, hej słoneczko, chłopaki, dajcie kamerę bliżej. Chodź tu proszę. Jak masz na imię? Już wszystko dobrze. Jak masz na imię, kochanie? Dziewczynka, nieco zaskoczona, zdołała odpowiedzieć zdanie, które potem obiegło chyba wszystkie serwisy informacyjne na świecie. Mam na imię Cleo. W ułamku sekundy policjanci wiedzieli, że dzień, który wkrótce wstaje, będzie dobrym dniem dla Policji Zachodniej Australii, a przede wszystkim dla rodziny małej Cleo. Wkrótce, niedaleko domu, zatrzymano biały samochód i zaaresztowany został 36-letni mężczyzna, członek społeczności aborygenów, jak to ładnie się mówi, Terence Darrell Kelly. Tak, happy endem kończyła się kilkunastodniowa historia zaginięcia małej Cleo, którą media zdążyły już ochrzcić australijską Madeleine McCann.
Wszystko zaczęło się kilkanaście dni wcześniej. Cleo Smith mieszkała ze swoimi rodzicami na co dzień właśnie w Carnarvon. No, tak naprawdę mieszkała ze swoją mamą i ze swoim ojczymem. W piątek, 15 października, pewnego wiosennego australijskiego dnia, rodzina Cleo Smith wybrała się na mały weekendowy kemping do Blowholes, około 70 km na północ od Carnarvon. Jest to kemping położony na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, który znajduje się na wysokim klifie, który składa się z takich popękanych skał. Ta nazwa Blowholes pochodzi od tego, że gdy jest przypływ i wiatr zaczyna dopychać wodę oceaniczną do skał, to woda przedostaje się takimi korytarzami podziemnymi i zaczyna wskakiwać do góry jak fontanna. Wygląda to tak, jakby nagle, nie wiadomo kiedy, ze skały nagle wytryskała woda, stąd nazwa Blowholes. W piątek wieczorem, po przyjeździe na miejsce, cała czwórka zasnęła wieczorem w namiocie. O 1:30 Cleo obudziła mamę, była swoją mamę Ellie, bo chciało jej się pić, ale wkrótce jednak i ona, i mama usnęli. O godzinie 6 rano, 16 października 2021 roku, mama Cleo obudziła się i z przerażeniem odkryła, że Cleo nie ma w namiocie. Wyszła z namiotu i zaczęła jej szukać gdzieś w pobliżu, ale Cleo nigdzie nie było. Dokładnie 23 minuty później, gdy poszukiwania Cleo nie przyniosły rezultatu, Ellie wybrała australijski numer alarmowy 000. 000 to odpowiednik europejskiego 112 i amerykańskiego 911. To słynne amerykańskie Call 911, które znamy z filmu. W Australii brzmi trochę gorzej. Call 000. Kemping Blowholes oddalony jest od cywilizacji o kilkadziesiąt kilometrów, naprawdę od jakiejkolwiek cywilizacji, i pierwsze siły policji zjawiają się krótko po 7 rano. Wkrótce do Blowholes przyjeżdża rodzina Cleo z Carnarvon, żeby pomóc w poszukiwaniach. Wkrótce po 8 rano rozpoczynają się poszukiwania z udziałem sił policji i sił marynarki wojennej. Do akcji wkraczają helikoptery i drony. W ciągu dnia z Perth na Camping Blowholes oddelegowani są policjanci z Wydziału Kryminalnego Policji Zachodniej Australii. No ale mają do przejechania kilkaset kilometrów na północ. Po kilkunastu godzinach zapada wieczór. Cleo nie ma już cały dzień. Cleo wciąż nie odnaleziono, ale poszukiwania kontynuuje samolot Australijskiej Straży Wybrzeża, przystosowany do szukania ludzi w warunkach nocnych. Nie udaje mu się niestety nic odnaleźć. W niedzielę rano, ponad 24 godziny od czasu, gdy zauważono zniknięcie małej Cleo, poszukiwania są wciąż kontynuowane. Trwają cały dzień, całą niedzielę, ale bez skutku. Zostaje zawiązana specjalna tzw. task force, czyli oddział przeznaczony tylko do jednego zadania. Oddział Policji Specjalnego Przeznaczenia, który zajmuje się tylko sprawą Cleo. Nadchodzi poniedziałek rano, mijają już 48 godziny od zaginięcia małej dziewczynki, ale poszukiwania zostają przerwane. Rodzice Cleo są pogrążeni w rozpaczy. Ale Cleo nie odnaleziono żywej, ale nie odnaleziono też martwej. Dotychczas poszukiwania prowadzono w kierunku zaginięcia albo nieszczęśliwego wypadku. Cleo mogła wyjść rano z namiotu, spaść z klifu albo po prostu utopić się w oceanie. Ale wtorek, 3 dni po zaginięciu Cleo, policja przyznaje, że istnieje możliwość, uważana za coraz bardziej prawdopodobną, że Cleo zostaje porwana. Nie znaleziono jej ciała i doświadczonym policjantom oraz ludziom, którzy znają historię Australii, ludzie zaczynają kojarzyć i kojarzą to z historią sprzed kilkudziesięciu lat z Adelaide. Ale nie uprzedzajmy faktów, za chwilę do tego dojdziemy. Policja ujawnia, że w pobliżu Carnarvon, które jest miasteczkiem, w którym żyje raptem kilka tysięcy ludzi, żyje 20 zarejestrowanych przestępców seksualnych. Wszyscy oni zostają poddani obserwacji i przesłuchaniu, ale nie daje to rezultatu. Premier zachodniej Australii, pan Mark McGowan, wyznacza nagrodę $1 milion za informację mającą pomóc w znalezieniu Cleo. Wkrótce potem do policji spływa około 200 sygnałów mających pomóc w odnalezieniu mojej dziewczynki. Żaden z tych sygnałów nie okazuje się prowadzić do rozwiązania. Dodatkowo policja prosi o przesłanie wszystkich filmów z kamer samochodowych i kamer przemysłowych, jakie znajdują się w pobliżu dróg w promieniu 1000 kilometrów od kempingu w soboty, w której zaginęła Cleo. Ten stan, zachodnia Australia, to tak naprawdę jedna wielka pustka.
jest kolosalny. 1/3 Australii powierzchnia 1/3 Australii należy do tego stanu, ale ludzie żyją głównie w Perth, czyli w stolicy. Cała reszta to tylko nieduże mieściny, jak ten Carnarvon, które zajmują się albo mają coś wspólnego z kopalniami, albo z wywozem urobku z kopalni. Jedna wielka pustynia. Dosyć nawet depresyjna, gdy się przez nią jedzie. Wiem coś o tym. Uwaga policji, jak to zwykle bywa w takich sprawach, na jakiś czas musiała skupić się na rodzicach małej Cleo. Policja rozpoczęła poszukiwania w domu rodziców Carnarvon, no ale nic nie odnaleziono. Tymczasem jej rodzice muszą mierzyć się z hejtem w internecie, bo pojawiają się ludzie, którzy są oczywiście absolutnie przekonani, że to oni mają coś wspólnego z zaginięciem małej Cleo. Ale kilka dni później do policji napływa informacja, która to, jak przyznaje sama policja, miała kluczowe znaczenie do rozwiązania sprawy. Świadkowie widzieli, że około 3:00 w nocy, w tą feralną noc z piątku na sobotę, że z lokalnej małej gruntowej drogi, która prowadzi do kempingu, gdzie zaginęła Cleo, około godziny 3:00 wyjechał biały sedan i pojechał w kierunku Carnarvon. Jest to już na dzień dobry trochę podejrzane, co z takiego niewielkiego kempingu, dlaczego wyjechał samochód o 3:00 w nocy? No, można znaleźć 1000 rozwiązań, ale jest to chyba wątek warty sprawdzenia. Policja rozpoczęła tracking telefonów komórkowych i poszukiwania białego sedana, ale musiało minąć kilka dni, zanim wytypowali, gdzie jest przetrzymywana Cleo. Policja do dzisiaj nie ujawniła dokładnie, w jaki sposób wytypowano ten dom, w którym przetrzymywana była porwana dziewczynka. Na pewno pomogła informacja o białym sedanie, taki właśnie należał do porywacza, i tracking telefonów komórkowych, ale dokładne dane, jak to się stało, są do dziś nieujawnione. Taka ciekawostka, dzień przed akcją policji, podczas której odbito dziewczynkę, komisarz policji, pułkownik Blanche, stwierdził, że dziewczynka najprawdopodobniej wciąż jest w zachodniej Australii. Aresztowany tuż po akcji właściciel domu, w którym odnaleziono Cleo, Terence Kelly, został przetransportowany specjalnie wyczarterowanym samolotem do stolicy stanu. Przebywa obecnie w więzieniu o zaostrzonym rygorze na południe od Perth. Oczekuje na proces. Odbyły się już przesłuchania, długo nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów. Niedawno, to informacja sprzed kilku dni, wreszcie przyznał się do winy. Zostały mu postawione zarzuty, z których najpoważniejszą jest oczywiście porwanie Cleo, ale doszły też nowe, nie ujawniono szczegółów. Są to zarzuty najprawdopodobniej ataku na policjanta. Nie wiemy, czy podczas zatrzymania, czy już podczas pobytu w więzieniu. Na pewno wiemy, że Terence Kelly, aborygen, który porwał dziewczynkę, dokonał już 2 razy samookaleczenia w więzieniu i uderzał podobno głową w ścianę i musiał zostać zabrany do szpitala. Co wiemy o porywaczu? Niewiele. Terence Kelly jest samotnikiem, który mieszkał w domu należącym do władz lokalnych w ramach tak zwanego social housing, czyli jest to rodzaj lokalu socjalnego. Wiemy też, że miał bardzo dziwne hobby. Pasjonowały go lalki dla dzieci. Wrzucał na swoje social media zdjęcia półek na książki, na których nie było książek. Były za to dziesiątki, nawet setki lalek dla dzieci. Niektóre ubrane, niektóre wyciągnięte z pudełek, niektóre jeszcze w pudełkach. Wśród nich było dużo pewnych charakterystycznych lalek, o których muszę przyznać, że nie słyszałem wcześniej. Bratz doll. Wyglądają dosyć dziwnie, podobno mają przypominać słynną Barbie, ale w nieco bardziej, jakby to nazwać, hardkorowym wydaniu. W niektórych krajach firma Mattel, czyli oryginalny producent lalek Barbie, udało jej się przeforsować, żeby nie można było sprzedawać tych lalek Bratz doll, ponieważ zbyt przypominają Barbie, ale w Australii można je sprzedawać. Pojawiły się też doniesienia, które zostały zdementowane przez policję, ale ja nie wierzę niezdementowanym wiadomościom, że w sprawę porwania była zamieszczana jeszcze jakaś kobieta. Policja oficjalnie to zdementowała, ale jak powiedzieli sami, śledztwo trwa, więc nie jest wykluczone, że więcej ludzi było zamieszanych w porwanie tej małej dziewczynki. Gdy policjanci odnaleźli dziewczynkę, oczywiście rozpoczął się mały spektakl, typowy dla takich historii. Premier zachodniej Australii udał się tam do niej i do domu i wręczył jej 2 misie, które miały na imię tak jak policjanci, którzy ją odbili. Rodzice oczywiście, było kilka wywiadów z rodzicami, ostatnio jeden z nich, że dziewczynka boi się sama spać, boi się spać przy wyłączonym świetle, no i są pod opieką psychologa. No cóż, życzymy jej wszystkiego dobrego. Na szczęście ta sprawa zakończyła się happy endem.
I dzisiaj ta jej 4-osobowa rodzina jest znowu w komplecie. Ale niestety nie każda historia zaginięcia dzieci kończy się tak dobrze. Przenieśmy się ze spalonej słońcem zachodniej Australii 2000 km na południowy wschód, do Adelaide. I cofnijmy się do roku 66. To już ponad 50 lat temu. Przyznajcie się, kto z was nigdy nie słyszał o Adelaidzie? Myślę, że każdy, czy prawie każdy słyszał o Sydney czy o Melbourne. Ale o Adelaidzie? Adelaida. A tymczasem Adelaida to prawie 1,5-milionowe miasto, stolica stanu Południowa Australia. Dawniej było to trzecie największe miasto Australii, właśnie po Sydney i Melbourne. Dzisiaj spadła Adelaida na 5. pozycję, za Brisbane i za Perth. Miasto, w którym dawniej to przemysł odgrywał największą rolę, była bardzo duża fabryka samochodów Holdena, czyli australijskiej marki samochodów, dziś już zamknięta, dziś już nawet Holdena nie produkują. Dawniej był tam wielki przemysł stoczniowy, którego do dzisiaj pozostało jeszcze całkiem sporo, szczególnie z przemysłu wojskowego. Dzisiaj rozwija się tam właśnie przemysł zbrojeniowy i zaczyna raczkować przemysł kosmiczny. A to dlatego, że Adelaida jest najbardziej oddalonym miastem Australii od Azji, więc uchodzi za miasto najbardziej bezpieczne pod kątem produkcji militarnej. Adelaida została w ogóle nazwana na cześć księżniczki niemieckiej, ponieważ została odkryta, czy przez to miejsce, w którym jest Adelaida, zostało wytyczone przez jednego niemieckiego kapitana. Bardzo specyficzne miejsce. Byłem tam tylko raz, a też niektórzy uważają, że to najlepsze miejsce do mieszkania w Australii. Cofnijmy się więc do roku 66. W Polsce panuje siermiężny socjalizm, rządzi smutny gnom, czyli towarzysz Władysław Gomułka. No i będzie rządził jeszcze jakieś 4 lata, zanim wypadki grudniowe zniosą go ze stanowiska. Nastąpi go Gierek. Gierek to podobno ostatnio gorący temat w Polsce, bo powstał film o Gierku. Adelaida w latach 60. to już spore, bo około 700-tysięczne miasto. Spokojne, ktoś może powiedzieć nawet, że nudne miasto. Uchodzi nawet wtedy w Australii i do dzisiaj za takie town bardziej niż miasto, chociaż już ma 1,5 miliona. Miasto, w którym życie płynie raczej leniwie. Adelaida cieszy się za to bardzo niską przestępczością. Ludzie nie zamykają w latach 60. tam domów na noc, nie zamykają samochodów, a dzieci bawią się całymi dniami na ulicy, pilnując jedne drugich. Tak przynajmniej twierdzą niektórzy. Ale do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Największym problemem Adelaidy i wtedy i dziś są fale letnich upałów. Latem temperatura ponad 40 stopni w cieniu to naprawdę nic nadzwyczajnego w Adelaidzie i takim typowym trikiem, który turyści w Adelaidzie lubią robić, to usmażenie jajka na patelni, która leży na piasku na plaży. Ja sam kiedyś pamiętam, kiedyś jechałem autostradą pod Adelaidą i późnym popołudniem termometr w samochodzie pokazał mi temperaturę na zewnątrz 49 stopni. Nawet zrobiłem zdjęcie. Nawet jeżeli weźmiemy jakąś poprawkę na słońce, która ogrzewa samochód, to przyznacie, że to jest naprawdę gorąco. A i taka mała ciekawostka. Angielski z Adelaidy uważany jest za najbardziej czysty ze wszystkich akcentów australijskich i najbardziej przypominający brytyjski angielski. Jest takie, jeżeli ktoś w Australii mówi I dance, czyli ja tańczę przez A, to na pewno jest z Adelaidy. Nie bez przyczyny, dlatego że Adelaida i cały stan Australia Południowa to był stan wolnych ludzi od samego początku. W Londynie wytyczono granice stanu z przeznaczeniem dla tzw. wolnych osadników i w czasie, gdy cała wschodnia Australia była po prostu miejscem, gdzie zsyłano najpierw ludzi skazanych za coś w Anglii, to od samego początku do Adelaidy napływali nieco inni ludzie niż do miast wschodniej Australii. Więc nadchodzi naprawdę upalny dzień 26 stycznia 1966 roku, 56 lat temu. 26 stycznia to w Australii narodowe święto. Dzień Australii, czyli rocznica lądowania w Australii tzw. pierwszej floty, czyli statków z Wielkiej Brytanii, które przywiozły tutaj pierwszych skazańców. 9-letnia Jane Beaumont, jej 2 lata młodsza siostra Arna Beaumont i ich młodszy 4-letni braciszek Grant mieszkają razem z rodzicami, Grantem Jimem seniorem i mamą Nancy. Grant senior i Nancy pobrali się w grudniu 1955 roku i jak Pan Bóg przykazał, 9 miesięcy później urodziła się ich pierwsza córka Jane. Grant jest taksówkarzem i dorabia sobie jako domokrążca, jeżdżąc po miasteczkach południowej Australii i sprzedając tkaniny. A mama jest po prostu
Mama jest po prostu panią domu, opiekuje się domem. Opiekuje się trójką dzieci. Cała rodzina Beaumont mieszka w zachodniej części Adelaidy, na ulicy Harding Street pod numerem 109. W wiliowej, raczej sennej dzielnicy Somerton Park. Świetne, spokojne miejsce, wręcz wymarzone dla rodzin z dziećmi. Somerton Park. Do dziś bardzo pożądane jest mieszkanie właśnie tam, jeśli ktoś mieszka w Adelaidzie. Niedaleko miejsca, gdzie mieszka rodzina Beaumont, jest plaża Glenelg. Plaża Glenelg, która wzięła swoją nazwę od szkockiej miejscowości o takiej samej nazwie. Bardzo popularne miejsce dla plażowiczów, gdy przez Adelaidę przechodzi fala upałów. Dzień wcześniej, 25 stycznia 1966 roku, Grant Senior podrzucił dzieci na plażę Glenelg, a sam pojechał do miasteczka Snowtown na północ od Adelaidy w interesach, dlatego że był domokrążcą. Dzieci pobawiły się i wkrótce grzecznie wróciły do domu. I 26 stycznia, w święto australijskie, około godziny 8 rano, dzieci znowu proszą mamę o pozwolenie pojechania rowerami na plażę Glenelg, kilka kilometrów od ich domu. Letni żar jednak leje się z nieba i mama mówi, że po pierwsze jest zbyt gorąco, żeby jechać rowerami, a po drugie nie chce, żeby dzieci się przeciskały przez ulicę Adelaidy w czasie, gdy jest duży ruch z powodu wakacji, z powodu tego wakacyjnego dnia. Przez chwilę nawet rozważa, czy nie zabrać dzieci na basen, ale w końcu zgadza się, żeby pojechały na plażę autobusem. Mama więc daje najstarszej córce kilka drobnych na autobus i na lody i prosi, żeby dzieci wróciły za kilka godzin do domu. Daje im jeszcze buziaka na pożegnanie i ten gorący poranek 26 stycznia 1966 roku jest ostatnim dniem, w którym Nancy widzi swoje dzieci. O 8:45 dzieci odjeżdżają autobusem miejskim na plażę i obiecują wrócić autobusem o 12:00 w samo południe do domu. Najstarsza, 9-letnia córka ma się opiekować rodzeństwem. Już nie jeden raz dostaje takie zadanie i wywiązuje się z niego świetnie. Dzieci wracają całe i zdrowe do domu. Jest prymuską w swojej klasie i ma jednocześnie bardzo bujną wyobraźnię. Nauczyciele bardzo chwalą jej opowiadania, jakie pisze. Ale tak jak przypominam, ma 9 lat. Jej młodsza siostra 7, a ich mały braciszek 4. 26 stycznia tego dnia dzieci nie wróciły autobusem około południa, tak jak obiecały. Zaniepokoiło to ich mamę, ale jednocześnie pomyślała, że po prostu dzieci bawią się zbyt długo na plaży i wrócą autobusem o 14:00. Ale trójka rodzeństwa nie wróciła autobusem o 14:00. O 15:00 ich tata wrócił z podróży. Gdy dowiedział się o tym, natychmiast pojechał na plażę Glenelg, żeby znaleźć swoje dzieci. Nie był w stanie ich odnaleźć i wkrótce wrócił do domu po żonę, żeby pojechali razem ich szukać. Ich poszukiwania nie przyniosły rezultatu i około godziny 5:00 po południu na posterunku policji stanowej Glenelg Beach zgłaszają zaginięcie swoich dzieci. W ciągu 24 godzin ta informacja o zaginięciu dzieci w spokojnej Adelaidzie będzie na czołówkach wszystkich australijskich gazet. W ciągu 48 godzin pojawi się również w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. W Nowej Zelandii również. Dla policji to zupełnie nowa sprawa. Nie zdarzyło się wcześniej w Adelaidzie, żeby zaginęły dzieci. Do poszukiwania zaangażowano siły policji i ochotników z Adelaidy. W ten świąteczny dzień 26 stycznia na plaży Glenelg było mnóstwo ludzi. Policja wydaje komunikat, w którym prosi o sygnały każdego, kto widział tamtego poranka na plaży Glenelg 3 dzieci, 2 dziewczynki w wieku 9 i 7 lat i 4-letniego chłopca razem. No i wkrótce policja jest dosłownie zasypana zeznaniami świadków. I co zeznali świadkowie? Jaki jest wspólny mianownik tych wszystkich zeznań? Mężczyzna w wieku około 30 lat, szczupły i wysoki, o pociągłej twarzy, bawił się na plaży, przy plaży z 3 dzieci, których niektórzy rozpoznali właśnie jako dzieci Beaumont, niektórzy po prostu z opisów i ze zdjęć, a niektórzy po prostu ich znali. Tych sygnałów o mężczyźnie, który bawił się z 3 dzieci na trawniku obok plaży, było bardzo dużo. Jeden ze świadków, kobieta, zeznała, że dzieci wyglądały na rozluźnione i absolutnie nieprzestraszone, ani zestresowane obecnością tego mężczyzny. Jednak jeden ze świadków zeznał, że widział, jak ten mężczyzna ubiera dzieci, czy pomaga im się przebrać, co wydawało mu się dziwne, bo dzieci były już na tyle duże, że przecież same mogły się ubrać. I był dodatkowo, ten mężczyzna był w samych tylko krótkich spodenkach. Pojawiło się doniesienie od listonosza, który widział 3 dzieci przechodzące przez ulicę w okolicy plaży Glenelg, które mu po prostu pomachały na do widzenia, bo go znały. Ale nie towarzyszyła im żadna dorosła osoba. Natomiast bardzo niepokojące doniesienie pojawiło się z lokalnej piekarni.
Ekspedientka w tej piekarni kojarzyła dość dobrze dzieci Beaumont, bo często kupowały tam ciastka. Albo coś na lunch, coś do zjedzenia. I zeznała, że dzieci kupiły tego dnia przed południem jedzenie, włożyły do wspólnej torby i zapłaciły banknotem jednofuntowym. Niech was nie zdziwi waluta. Wtedy w Australii używano funtów australijskich, a nie dolarów, tak jak dzisiaj. Ale ich mama dała dzieciom dokładnie 7 szylingów i 6 pensów. Na pewno nie miały przy sobie banknotu jednofuntowego, gdy wychodziły z domu. A więc ktoś dzieciom dał pieniądze podczas pobytu na plaży. Policja w Adelaide przeszukała wszystko, co dało się przeszukać. Stare opuszczone domy, stodoły, samochody, nawet spuszczono wodę z kanału, który był w centrum Adelaide, znaczy obok plaży Glenelg, w centrum plaży Glenelg. Ale Adelaide, jednak spore miasto, nie udało się znaleźć absolutnie nic. Zdecydowana większość śledczych przyznawała potem w prywatnych rozmowach, że są przekonani, że dzieci zginęły dokładnie tego dnia. Rodzice dzieci dostali mnóstwo wsparcia z całego kraju. Napływały listy od zwykłych ludzi, dlatego że było to szok dla Australijczyków. Od tego dnia uznaje się, że ludzie zaczęli zamykać domy, ludzie przestali puszczać dzieci same do szkoły, ludzie zaczęli kupować zamki do domów i zamykać samochody. Jeden z lokalnych biznesmenów zaoferował ściągnięcie znanego wówczas jasnowidza z Holandii, takiego holenderskiego Jackowskiego, Gerarda Croiseta. Croiset, jak to jasnowic, obwąchiwał zabawki dzieci i w końcu dostał wizji, że ciała dzieci są gdzieś zakopane pod posadzką jednego budynku. Zaprowadził policję do niedawno ukończonego magazynu i stwierdził, ciała są tutaj. Długo trzeba było przekonywać właściciela tego nowo postanowionego magazynu, żeby pozwolił ryć w podłodze, ale w końcu się zgodził. Policja nadzorowała te poszukiwania, ale nie znaleziono nic. Policja znalazła jeszcze jeden trop. Gdy zaginęły dzieci Beaumont, w Adelaide był zacumowany statek z Nowej Zelandii. Ten sam statek potem był zacumowany w Melbourne 2 lata później, gdy w dzielnicy St. Kilda, w dzielnicy nad Melbourne, która jest nad morzem, zaginęła mała dziewczynka. Ale okazało się, to był najprawdopodobniej tylko przypadek. Prześwietlono całą załogę, pobrano odciski palców od załogi statku, nic nie znaleziono. Przez wiele lat pojawiały się różne sygnały, które wskazywały na porwanie dzieci Beaumont, ale żaden z nich nie okazał się prawdziwy. Pojawiło się oczywiście mnóstwo fałszywych tropów. Jeden z detektywów, który brał udział w poszukiwaniu dzieci, który potem, wtedy był jeszcze młodym detektywem, ale potem zaszedł dość wysoko w policji stanowej, stwierdził, że to zaginięcie wygląda na porwanie przez religijną sektę i był przekonany, że dzieci Beaumont wciąż żyły. Długo, wiele lat po porwaniu. W latach 90. pojawiła się w Canberrze, w stolicy Australii, kobieta, która twierdziła, że urodziła się tak jak ta najstarsza dziewczynka w 56 roku i że przypomina sobie, że była wychowana przez dziwną religijną sektę, jak kiedyś dawniej mieszkała w Adelaide. Ale okazało się, że były to wiadomości wyssane z palca. Ta kobieta zmyśliła tą historię. Wydawało się, że przełom nastąpił kilka lat później. Na śmietniku znaleziono teczkę, w której zgromadzono wszelkie materiały odnośnie wycinki z gazet, odnośnie zaginięcia dzieci Beaumont z notatkami na boku. Ale okazało się, że to jedna starsza pani dostała, powiedzmy, że miała obsesję na punkcie tej sprawy i zbierała wszystkie wiadomości, próbując pomóc policji. W latach 70. małżeństwo Beaumont rozpadło się. 2,5 roku temu, 15 września 2019 roku, Nancy Beaumont zmarła w domu opieki w wieku 92 lat. Ponad 53 lata po tym, gdy ostatni raz widziała swoje dzieci. Jej były mąż, Grant, żyje do dziś w Adelaide. Po dziś dzień ta sprawa uważana jest za tak zwaną cold case. Uważana jest za otwartą. Na australijskiej stronie Crime Stoppers wisi ogłoszenie. Nagroda do $1 miliona australijskich zostanie wypłacona przez rząd stanu Południowa Australia każdemu, kto poda informację, która przyczyni się do wskazania osoby lub osób odpowiedzialnych za podejrzewane morderstwo Jane Arney i Granta Beaumont oraz lub do odnalezienia szczątków tych zaginionych osób. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to jest $1 milion do wyjęcia. Jest to sprawa, która do dzisiaj uważana jest za chyba najbardziej znaną sprawę porwania w Australii, czy zaginięcia w Australii. Jest nierozwiązana od ponad 56 lat. Nagrano na ten temat mnóstwo różnych filmów, nagrano filmów dokumentalnych, napisano już kilkanaście książek na temat tej sprawy. Nigdy nie odnaleziono nawet ciał tych dzieci.
Nie wiadomo, co się z nimi stało. Jeszcze jedna sprawa. Otóż udało mi się znaleźć pewne sprzeczne doniesienia. To znaczy, niektórzy twierdzą, że to było zupełnie, ale to zupełnie normalne, że dzieci w tak młodym wieku po prostu bawiły się same. Że 9-latka mogła zabrać dzieci na plażę, która była kilka kilometrów od ich domu, razem z 7-latką i z 4-latkiem, i że to zupełnie normalne, że tak wtedy było w Adelaide, tak wtedy było w ogóle w Australii. Ale pojawiły się też inne głosy, które mówią, że to nieprawda, że tak postępowali tylko ludzie leniwi i ludzie bez wyobraźni, że tak zwane, przepraszam za anglicyzm, stranger danger, czyli niebezpieczeństwo ze strony nieznajomego, to coś zupełnie normalnego w Australii i o tym się uczy się ich dzieci od kilkudziesięciu lat. I że to była sprawa, która była wina rodziców, którzy byli zbyt lekkomyślni. Ja pamiętam swoją młodość i to, że chodziłem do szkoły już od pierwszej klasy sam, chociaż miałem do szkoły jakieś pół kilometra do podstawówki. Też chodziłem sam na przykład na lekcję angielskiego, musiałem przejść przez całe miasto ponad kilometr i też byłem w drugiej klasie podstawówki. Zostawałem sam w domu na noc, mając 8 lat, bo moja mama pracowała jako pielęgniarka. Wydaje mi się to normalne, ale dzisiaj nie odważyłbym się na coś takiego, żeby puścić moją córkę samą jeszcze teraz na drugi koniec miasta. Zastanawiam się, co wy o tym myślicie. Dzwońcie śmiało, Skype przy mikrofonie. Z historii, które chciałem dzisiaj opowiedziałem. Cześć Grześku, witam serdecznie wszystkich na czacie. Nawet nie miałem czasu was przywitać, bo chciałem wejść tak ostro. Witam was serdecznie. Tu z prawej strony mapy pamiętajcie, że możecie dzwonić i zapraszam was gorąco, żebyście dzwonili. Będzie jeszcze druga część oczywiście. Tak, jak pisze Agi, to jest niewyobrażalnie smutna historia. Sam się nad tym zastanawiałem naprawdę wiele razy, co się stało z tymi dziećmi. No i przede wszystkim zastanawiał mnie ból tych rodziców, którzy mieli 3 dzieci, którzy byli, można powiedzieć, szczęśliwą rodziną. Na tyle, na ile po prostu z klasy, powiedzmy, niższej, średniej rodzina mieszkająca gdzieś pod Adelaidą może być szczęśliwa, ale myślę, że raczej byli szczęśliwi. I nagle 3 dzieci. Oczka w głowie rodziców giną. Mama zajmowała się domem, nie miała żadnego zawodu właśnie po to, żeby te dzieci miały co jeść i dzieci miały gdzie mieszkać i były ogarnięte. A nagle te dzieci giną. Pojawiły się różne makabryczne oczywiście doniesienia. Halo, halo. Dobry wieczór. Z tej strony redaktor Maharadża z brzegu. Czy mnie słychać? No słychać cię świetnie. Ja cię słyszę cudownie. Mam nadzieję, że cię słychać też na streamie. Rozumiem, że ten element zawahania z twojej strony wynika z szoku, że ja dzwonię, ale dzwonię w temacie audycji. Mianowicie chciałem wspomnieć o dosyć niecodziennym zaginięciu, mianowicie dotyczącym zaginięcia premiera Australii, które miało miejsce w 1967 roku. Harold Holt, tak. 59-letni Australijczyk, bliski znajomy Lyndona Johnsona i zwolennik wojny w Wietnamie i zamiłowania osoba lubiąca bardzo pływać. Wybrał się Harold po prostu z kolegami, ze znajomymi na plażę i po paru minutach zniknął pod falami i od tego czasu jest nieodnaleziony, bo jego ciała nigdy nie znaleziono. Po 2 dniach stwierdzono po prostu śmierć i zastąpiła go inna osoba. Były różne teorie spiskowe, że był chińskim agentem i uciekł do Chin. Inna teoria to, że postanowił sfingować własną śmierć i udał się do Szwajcarii. Nie wiem, nie doczytałem, co w tej Szwajcarii robił. Teorie są różne, nawet do cyrku mógł się zapisać, tak, żeby kompletnie odmienić swoją tożsamość i zachować anonimowość.
No to była taka moja wcinka o tym premierze. Nie zmyślam, tak było. Tak, Nie nie zmyślasz, pamiętam Maharadżo. wprawdzie tego. Mhm. Tak, jeszcze o jednej sprawie chciałem powiedzieć, ale to bardzo krótko. Być może planujesz to w drugiej części, czy w kolejnych częściach swojej serii o zaginięciach w Australii wspomnieć. Mianowicie o sprawie pikniku pod wiszącą skałą. Jest to historia też autentyczna, sprzed ponad 100 lat. W związku z tym nie powiem zbyt wiele na jej temat. Myślę, że dużo bardziej tutaj do powiedzenia miałaby redaktorka Agnieszka spod Radomia, która te czasy doskonale jeszcze pamięta. No i chyba to tyle, co miałem do przekazania. Z tej strony, z pięknego brzegu, mówił do Was Maharadża. Dziękuję za czas na antenie. Bye bye. Do widzenia. Cześć, Maharadżo. Słuchajcie, Maharadża trafił w totka. Po prostu powinien dzisiaj pójść i puścić los, bo Maharadża dokładnie wypunktował te tematy, o których chciałem mówić w następnej audycji. Powiedział o Haroldzie i powiedział o pikniku pod wiszącą skałą. W latach 60. myślę, że mało kto w Polsce słyszał o Haroldzie Holcie. To był człowiek, który był premierem Australii i jednocześnie bon vivantem, jednocześnie playboyem, byśmy nawet powiedzieli, uwielbiającym surfing i w ogóle plażowanie. Pamiętacie może ten odcinek, jak się nazywa ta bajka, taka bajka z tymi żółtymi Simpsonów, gdzie jest to odcinek Australii i tam jest taka scena, gdzie w Australii przychodzą do pana ministra i mówią: panie premierze! I w końcu wołają go po imieniu. To było właśnie na kanwie tego, jak zachował się Harold Holt. I rzeczywiście zaginął pod falami, ale o tym w następnym odcinku. Natomiast piknik pod wiszącą skałą, no chyba najbardziej znana australijskie zaginięcie, ale z drugiej strony trochę dużo szuri w tym wszystkim jest. Piknik pod wiszącą skałą, tak zwany, czyli film, który powstał na podstawie tego zaginięcia, tak zwany Hanging Rock Disappearance, bo to było bardziej disappearance, czyli zaginięcie. No jest to taka przełęcz Diatlowa w wydaniu australijskim. Nie wiadomo, co się po prostu stało, ale to w następnym odcinku. No, miałem taką ambicję, szczerze mówiąc, i chyba mi się udało, żeby ten odcinek był nieco krótszy, ale taki, żeby go po prostu przesłuchać jakoś tak na szybko. O, widzę, że mamy następnego dzwoniącego. Tutaj proszę bardzo. O, za chwilę zadzwoni do nas. Pamiętajcie, no Psycho mówi, że pikniku to nie było fake. Tak naprawdę nie wiadomo, co się stało. Ale pojawiło się tyle historii, że no do końca tego chyba nie udało się wyjaśnić. Więcej będzie w następnym, bo to jest... O, dzwoni nam Zenon. Halo Zenku. Halo Mietku. Cześć Zenek. Aha. No, słychać mnie, tak? Bardzo dobrze cię słychać. No, to jest ze mną tutaj niepokorna redaktorka, która jak najbardziej moim zdaniem tutaj by dobrze współprowadziła, ale może nie o tym. Chociaż w sumie właściwie to o tym, tak się zastanawiam. Wiesz, biorąc pod uwagę, że licząc twoją rodzinę w Australii to mieszka jakieś 40 osób, to chyba za dużo tych porwań nie mogło być, nie? Ile tak tych case'ów w ogóle znalazłeś? W ogóle wszystkich, jeżeli chodzi o porwania, ale nawet nie tyle porwania, co zaginięcia, to łącznie znalazłem takich, które warto opowiedzieć, około 20 przypadków, w których rzeczywiście coś jest ciekawego, coś jest nierozwiązanego, w których coś się dzieje. Około 20 przypadków różnych ludzi, którzy zaginęli, którym nie wiadomo, co się stało, którzy, no właśnie, do dziś nie wiadomo, gdzie oni są. Ale pamiętaj, Australia to jest wielki kraj. Jedno z takich mniej może znanych zaginięć, które jest też również smutne i tragiczne, to są historie ludzi, którzy przyjeżdżają z Europy i wybierają się do Australii bez przygotowania. Wynajmują samochód, na przykład samochód terenowy i jadą w bush. Albo jadą na plażę. Australia tak naprawdę jest jedna wielka plaża, prawda? Można Australię objechać dookoła samochodem po plaży. Jadą na plażę, która jest kilkaset kilometrów
od jakiejkolwiek cywilizacji. I gdy nie dają znaku życia, po kilku dniach, tygodniach policja znajduje na plaży samochód, ubranie i tyle. I takich przypadków backpackerów, którzy tak zrobili, było już naprawdę kilka, co najmniej. Byłem na takich plażach, które tak wyglądają, ale nie kąpałem się tam. To jeżeli są zaginięcia i właśnie takie sytuacje, że zostają tylko ubrania, to na pewno się jakieś teorie spiskowe wokół tego wszystkiego pojawiają. Mnóstwo. Oczywiście, że tak, mnóstwo. Chociaż tutaj jednak brzytwa Ockhama chyba działa, działa najlepiej. Wyobraź sobie człowieka, który jest w euforii, bo jest na wakacjach, człowieka, który urwał się często pierwszy raz tak naprawdę, daleko od domu, przyjeżdżał z Europy czy ze Stanów, jest wiele tysięcy kilometrów od domu, i widzi tą piękną przyrodę, piękny ocean, jest na bajkowej plaży i jest na niej sam. Zatrzymuje się, robi zdjęcie, bo w telefonie na przykład znaleziono zdjęcie plaży, a potem idzie popływać. Będzie popływać w wodzie, w której są wszelkiego rodzaju rekiny, krokodyle, piranie i inne rzeczy, które mogą spowodować, że nie wyjdzie z tej wody. A co to za problem, żeby ciało zaginęło w oceanie? Oprzecież nikt, jak to śpiewał mój imiennik Jacek Kaczmarski, nikt nie odnajdzie ich ciał w otchłani oprócz Ciebie, Boże. Ale oczywiście pojawiają się teorie spiskowe. Zawsze pojawiają się teorie spiskowe. Znaczy, to z piraniami to by musiał trochę daleko zapłynąć, chyba że tam gdzieś jakoś wypuścili i się zadomowiły. A teorie spiskowe, wiesz, co mnie zastanawia, czy są właśnie jakieś kryptydy? Czy jest teoria, że to robią jakieś kryptydy, czy jest teoria, że to robią kosmici, czy może właśnie jakiś gatunek, który uciekł i się tam zadomowił, jakiś inwazyjny. Właśnie piranie, niech będą nawet i te piranie, nie? Czy coś takiego się pojawia w opinii publicznej, czy po prostu wszyscy już są tak przyzwyczajeni do tego, że jak idziesz po mleko, to cię może jakieś tutaj super dziwne lokalne zwierzę zabić, że od razu zakładają, że to raczej coś tego typu. W australijskich wierzeniach aborygenów, i to jest ciekawe, że to jest motyw, który pojawia się we wszystkich praktycznie częściach Australii, jest historia aborygenów wielkoludów, czyli ludzi, gigantów tak zwanych. I to jest ciekawe, że to się pojawia w wierzeniach ludzi, języki aborygenów różnią się między sobą naprawdę bardzo. I praktycznie w całej Australii można znaleźć takie wierzenia, że w Australii żyją aborygeni giganci, którzy czasem mordują ludzi. To jest bardzo popularne wierzenie. I wtedy również pojawia się właśnie to, że to zrobili właśnie ci aborygeni giganci. Nikt ich nigdy nie spotkał, natomiast rzeczywiście znaleziono dziwne ślady, które wymagają na to, że idzie jakiś aborygen, który ma 3 metry wzrostu. I za ile się pojawiają teorie, że to właśnie aborygeni giganci zrobili. Nie wiem, czy słyszałeś o Min Lights. Nie wiem, czy takie coś... Jak? Min Lights? Światła Min. Nie. Z różnych części Australii dochodziły i do dzisiaj dochodzą takie sygnały, że nagle w nocy pojawiają się wokół samochodów albo wokół idących ludzi światła, które przemieszczają się w niedużej odległości w okolicy, które dosłownie w odległości kilkadziesięciu metrów zaczynają biec wokół samochodu albo nad samochodem i tak biegną przez wiele kilometrów obok. I nie wiadomo, co to jest. Pojawiali się w wielu różnych historiach ludzi, którzy nigdy nie byliby posądzeni o teorie spiskowe. I podejrzewa się, że to może mieć coś wspólnego z tym, te zaginięcia. Ale pamiętaj o tym, że przez jakiś czas na trasie między Sydney a Canberrą ginęli ludzie na autostradzie. Backpackersi, mnóstwo backpackersów, którzy próbowali złapać stopa. I sprawa w końcu się wyjaśniła po kilkudziesięciu latach. Wtedy zaaresztowano tego słynnego zabójcę Milata, pochodzenia Chorwata, który po prostu najprawdopodobniej ze swoim bratem mordował ludzi w lasach pod Sydney. I takich świrów jest wiele, na pewno. O kurde, muszę ci powiedzieć, że jestem zdziwiony, bo ten Min Lights to jest ciekawa sprawa, bo widzę, że na Wikipedii są nawet zdjęcia ciekawe z tego, są normalne jakieś takie
banery, na których jest to opisane i jest przestrzeganie przed tym. W ogóle jakieś pojęcie Outback Australia. Outback to pierwszy raz jakoś do mojej głowy trafiło. To jest wszystko to, co nie jest miastem, czyli tak naprawdę wszystko w Australii z Outbackiem. No może to jest, wiesz, to jest ciekawa sprawa. Outback to jest wszystko to, co jest daleko od cywilizacji. Czyli jakieś 80% Australii to jest Outback. Niektóre miejsca, na przykład czy trasa między Canberrą a Sydney to jest Outback, no raczej nie, bo tam jednak jest trochę tej cywilizacji, cały czas jakieś tam osady ludzkie są. Ale są takie miejsca, gdzie jedziesz i przez kilkaset kilometrów nie ma żadnego miasta, żadnego miasteczka i tak dalej. To jest właśnie Outback. A skąd się wzięła ta legenda o tych 3-metrowych aborygenach? To aborygeni tak na siebie nadawali, czy to biali sobie wymyślili? Nie, to gdzieś tam się bierze z ich wierzeń i oni to przekazywali jako historię, tak jak przekazują sobie historię o tęczowym wężu, to przekazywali sobie historię o aborygenach, o wielgachnych aborygenach, o wielkich ludziach. I nie wiadomo skąd po prostu. Jak ludzie odkrywali języki aborygenów, zaczęli z nimi gadać, to wszyscy mówili to samo, o ludziach gigantach. Ja myślę, że w ogóle w takim wypadku folklor australijski to jest dopiero ciekawy temat, no bo jest więcej tego, tych krypty i tak dalej. Nie, no to ja to jestem w piekło wzięty. Jakbyś kiedyś chciał, to się na to zapisuje, nie? Bardzo chętnie bym omówił to i owo z folkloru australijskiego. Ja też nawet bardzo chętnie, tylko że wiesz co, przez wiele lat to było ignorowane. Przez wiele lat naprawdę aborygeni byli uważani za ludzi tak trzeciej, czwartej kategorii, że nie było warto ich posłuchać. Ale takie historie po prostu są. I tak, tego jest mnóstwo. To są bardzo ciekawe rzeczy. Jedną z takich naprawdę ciekawych historii, które opowiadają aborygeni, ja nie umiem się wypowiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest zmyślone, czy to jest ich projekcja, jest to, że dawno temu w Australii były wielkie miasta i jakaś rozwinięta cywilizacja. I nie ma na to żadnych śladów. Poza jednymi drobnymi śladami naukowcy się do dzisiaj kłócą, co to jest. Mianowicie na wzgórzach Australii odnajdywane są obrobione kamienie, które są naprawdę gigantyczne i dosyć dobrze obrobione. Ja coś takiego widziałem. Ale co to jest i czy one rzeczywiście są obrobione, czy to jest po prostu wrażenie, nie wiadomo. Więc to, a co morduje tych ludzi? No, w Australii jest wszystko, co cię może zabić. Węże, rekiny, pająki, burze piaskowe, no mnóstwo rzeczy. Brak wody może cię zabić bardzo szybko w upale. Więc ja bym się nie skłaniał tak bardzo rozpatrzyłbym inne możliwości, zanim bym spojrzał na jakieś kryptydy, których nie ma najprawdopodobniej. No tych przyziemnych rzeczy, które zabijają, widocznie jest strasznie dużo w Australii, ale jestem przekonany, że jeszcze się tam znajdzie jakiś inny fantastyczny folklor, legendy miejskie i tak dalej, co jest godne sprawdzenia. Dobra, słuchaj, to ja dziękuję, już tutaj więcej nie będę anteny przejmował. Super temat i mam nadzieję właśnie, że będzie dobrym wyjściem do innych tematów. Jeszcze jedna rzecz. A to jak już zejdę, czy są jakieś takie przypadki właśnie Australijczyków, którzy wyjechali poza Australię i w jakiś spektakularny sposób zaginęli? Dzięki, na razie. Wiesz, że nie słyszałem o tym. Bardzo ciekawy temat, czy zaginęli gdzieś poza. Naprawdę nie wiem. Dobre pytanie. No to masz też suplement do drugiego. No, dzięki jeszcze raz, cześć. Dzięki, na razie trzymaj się. Maharada z brzegu pisze, żeby nie zapominać o kangurach ludojadach. Kangurach ludojadach nie słyszałem, natomiast jest legenda, miejska legenda, która już jest po prostu miejską legendą, powtarzaną przez nastolatków, to tak zwanych drop bears. Drop bears, czyli krwiożerczych, mięsożernych, strasznych, atakujących ludzi misiach koala, które spadają z drzew na człowieka z góry i wgryzając mu się w szyję, przegryzają tętnice, po czym zjadają ludzi w całości. Legenda o tak zwanych drop bears. No ale chyba wkrótce drop bears już nie będą problemem, bo misie koala zostały niedawno wpisane na listę gatunków zagrożonych, niestety. Agi pisze o dzikich psach dingo. Tak, to było w audycji jeszcze w Nocnym Radiu o zwierzętach, które są w stanie nas zabić. I psy dingo, to zostało już potwierdzone, potrafią nawet porwać dziecko. A w ogóle niedawno się dowiedziałem, że psy dingo występują w różnych odcieniach i w różnych barwach. Mi się kojarzy pies dingo tylko z taki jasnorudy, a psy dingo są też białe, szare, ciemne, prawie czarne, więc psów dingo jest
zupełnie dużo różnych rodzajów. Ciekawą sprawą jest pochodzenie psów dingo, bo najprawdopodobniej psy dingo dostały się do Australii jakieś 5000 lat temu. 5000 lat temu przyszły do Australii. Gdy ja się o tym pierwszy raz dowiedziałem, to zapytałem sobie, no dobra, ale skąd? I najprawdopodobniej przypłynęły z Indonezji z ludźmi, którzy handlowali z aborygenami. Okazuje się, że jednak była jakaś wymiana handlowa z Azją, zanim tutaj dotarł biały człowiek. No, jest jeszcze słynna historia Uluru, czyli skały, która stoi w Australii, która podobno, jeżeli ktoś weźmie sobie jej kawałek, to sprowadza nieszczęścia na ludzi i obok tej skały, w miejscu, takim miejscu dla turystów, jest słynna Storybook, czyli księga, gdzie wkleja się listy ludzi, którzy odesłali fragment tej Uluru ze swoją historią, co takiego złego zaczęło się dziać w ich życiu, gdy ukradli sobie kawałek tej skały. I z prośbą, żeby odłożyć ten kamień tam, gdzie był, bo nie chcą już, żeby te złe rzeczy działy się w ich życiu. No dobrze, kochani, u mnie to słodzi 4 rano. To chyba tyle, co miałem do powiedzenia, chyba że ktoś jeszcze chce zadzwonić. Pamiętajcie, możecie sponsorować naszą audycję, nawet nasze skromne z prawej strony mapy. Jeżeli ktoś chce jeszcze zadzwonić, coś powiedzieć, coś dodać, to dzwońcie. No, Maharadża trochę już uprzedził fakty, ale to bardzo dobrze, właśnie o premierze Australii, który zaginął, miałem mówić w następnym odcinku. A swoją drogą, napiszcie, co sądzicie o tym, czy 9-latka powinna móc, czy zaufalibyście swojej córce 9-letniej, żeby wzięła wasze 7-letnie i 4-letnie dziecko na wycieczkę na plażę, kilka kilometrów od domu. W gorącego dnia, którym jest święto narodowe i jest mnóstwo ludzi na plaży. Ja bym nie zaufał. Nawet nie tyle chodzi o zaufanie, co po prostu bym się bał. Ale wiem, że są ludzie, którzy uważają, że dzisiaj świat poszedł w zupełnie inną stronę i mamy za mało zaufania do dzieci i za bardzo wokół nich biegamy. No ciekawy jestem, co wy o tym sądzicie. Jeżeli chcecie, możecie jeszcze zadzwonić przy mikrofonie, dodajcie przy mikrofonie do Skype'a i dzwońcie. No, także śmiał. Tu Magda Gawron pisze, gdyby to była prawda o tych gigantach, to aborygeni graliby w NBA. No, niewykluczone, żeby tak było. Bardzo możliwe. Jest to możliwe. Dlaczego nie? Chyba pisze, że nie puściłaby takich dzieci małych. Ja też bym się bardzo raczej bał. Macha jeszcze pisze, że dużo ludzi ginie w paszczach krakenów. No, ciekawa sprawa. Nawet bardzo ciekawa. Ale nie słyszałem o tym, żeby krakeny były prawdziwe. Dużo historii o krakenach słyszałem, ale nie wiem, jak to z tym jest. No dobrze, moi kochani. To było z prawej strony mapy. O porwaniach i zaginięciach w Australii część pierwsza. Będzie więcej części, więcej tych historii. Właśnie trzymam przed sobą kilka książek. Na przykład Wielkie Australijskie Zagadki. Nie wiem, czy ta książka wyszła po polsku. Trochę tych historii jeszcze jest przed nami. I jeszcze trochę wam ich opowiem. Bo na kontynencie, który jest tak duży jak Europa, a w którym żyje tylko 25 milionów ludzi, który jest tak bardzo pusty w niektórych miejscach, no, jest wiele rzeczy, które może się wydarzyć. Oczywiście muszę przyznać, że czasami jak jadę autostradą gdzieś w nocy pomiędzy dużymi miastami, to no, nie jest to przyjemne, wiedząc, że żadnego dużego miasta nie ma w pobliżu, a wokół tylko ciemna, czarna jak kawa noc australijska. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. To był Jacek prosto z Australii, a to było z prawej strony mapy. Do usłyszenia. Do następnego razu. Cześć.